Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się metalami ciężkimi. Jakiś czas temu polecałem Wam bardzo fajną kurację na pasożyty, złożoną z bardzo fajnych składników, którą wiele z Was sobie zakupiło i po prostu sprawdziło sobie działanie tego. Kuracja ta, macie tutaj jej zdjęcie, u góry też będzie jej filmik zalinkowany tutaj z nią, także tam śmiało możecie sobie zerknąć jeszcze do tego filmiku. Tutaj po prawej Waszej stronie, całkiem u góry w ekranie będzie można sobie kliknąć, tam będziecie mieli więcej jeszcze też innych filmów, które Wam też zalinkuję. Także śmiało sobie możecie tam zajrzeć też i zobaczyć te filmy, jeżeli nie widzieliście tego, ponieważ tutaj dzisiaj jest wiele informacji, które Wam się mogą przydać. Także, moi drodzy, jeżeli robiliśmy coś takiego, czyli mamy już teraz organizm oczyszczony z pasożytów, jednak wiele pasożytów gubi po sobie różnego rodzaju metale ciężkie. Dodatkowo przyjmujemy metale ciężkie w wodzie, jeżeli nie mamy dobrej wody, w innych napojach, które możemy pić. Co chwilę słyszy się teraz na przykład, że tu herbata znowu wycofana, bo za dużo pestycydów, tu kawa, tu to, tu tamto, co chwilę coś wycofują, a to są tylko rzeczy, które znajdują. Ile rzeczy przechodzi, tego nikt z nas nie wie. Dodatkowo w pożywieniu również mamy masę różnych pestycydów, herbicydów, nie wiadomo czego innego, które się tam przedostaje. W wodzie to już nawet nie wspomnę, co tam jest, dlatego podstawą jest naprawdę dobry filtr wody, żeby mieć i z tego korzystać. Także to wszystko ładnie, pięknie nam się do organizmu dostaje. Nasza wątroba jest głównie odpowiedzialna teraz za czyszczenie tego wszystkiego. Wątroba, każdy wie, po prawej stronie, tutaj zaraz pod żebrem się znajduje. Jest to dość spory organ, ale na te zadania, które on ma w organizmie do zrobienia, to jest naprawdę mały. Ponieważ tutaj ma naprawdę ogromne misje, szczególnie w dzisiejszym świecie, kiedy mamy tyle substancji chemicznych, które znajdują się w jedzeniu, w wodzie, w piciu, we wszystkim, to jest po prostu tragedia dla tego organu. Kiedy ten organ już powoli nie domaga, to niestety, ale aktywuje się tutaj szereg różnych objawów, które już wcześniej pomogą nam zobaczyć, że coś po prostu z naszą wątrobą się dzieje niedobrego. Ponadto tego wszystkiego jest jeszcze drugi system, który jest tak zwany oczyszczaniem emocjonalnym, który również wątroba musi przepracować. Bardzo często, kiedy mamy jakieś złe emocje, jakieś złe humory, tego typu rzeczy, również uwalniają się różne składniki chemiczne, które szkodzą naszej wątrobie. Nasi przodkowie już wcześniej mówili, co ci dzisiaj przeszło po wątrobie, że masz taki zły humor. Już wtedy to wiedzieli. I wątroba jest bardzo podatna na emocje i też u ludzi, u których po prostu wątroba jest przeciążona różnymi toksynami, bardzo często pojawiają się jakieś zmiany nastroju, że są źli, dociekliwi tacy, że ci próbują tylko dopiec w czymkolwiek. Po prostu zmienia się całkowicie ich humor, kiedy wątroba jest zbyt mocno obciążona. Dodatkowo pojawiają się jeszcze na przykład problemy skórne, autoimmunologię, jakieś swędzenia na skórze, przebarwienia na skórze, jakieś te brodawki różnego rodzaju. To też wszystko jest od wątroby, kiedy to po prostu jest mocno przeciążona. Plamy się różne pojawiają na skórze, alergie się mogą pojawiać. I niestety najgorszą rzeczą w tym wszystkim, ponieważ ten szereg jest naprawdę bardzo długi, bo jeszcze mamy i zmęczenie i tak dalej, bóle głowy, to najgorsze w tym wszystkim jest to, kiedy ten poziom tych toksyn drastycznie wzrasta i my nie zareagujemy na czas, żeby wspomóc organizm, żeby oczyścić go z tych toksyn, to niestety, ale tutaj ryzyko rozwoju nowotworu idzie drastycznie do góry, ponieważ wątroba po prostu nie wyrabia z tym wszystkim. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić taką moją kurację, którą ja sobie stosuję, 2 razy w roku to sobie tak robię, żeby się pozbyć po prostu metali ciężkich. To jest inna kuracja niż zalecają producenci tego, ale ja to robię po prostu po swojemu. I dzisiaj Wam wytłumaczę, dlaczego tak to robię. Pierwsze, co zaczynam z dnia każdego rano, to po prostu oczywiście woda, najlepiej 2 szklanki, najpierw jedną, coś chwilę porobię, za chwilkę drugą sobie wodę wypiję, żeby już ruszyć wszystkie toksyny w naszym organizmie. Następnie z rana biorę sobie glutation. Dokładnie, o glutationie też film tutaj będziecie mieli teraz u góry zalinkowany, tam sobie można kliknąć, tam dokładnie więcej wyjaśniałem, jak działa glutation, co robi, ale tak pokrótce może go sobie jeszcze dzisiaj tutaj troszeczkę Wam powiem na ten temat,
ponieważ glutation jest bardzo, bardzo ważny. Glutation pomaga nam usuwać wszelkiego rodzaju toksyny, pestycydy, metale ciężkie z organizmu. Glutation znajduje się w każdej komórce naszego ciała, w każdej jednej. Jest on tam potrzebny. Jego największym magazynem jest właśnie wątroba. Kiedy poziom glutationu zaczyna spadać na dół, jest to bezpośrednio powiązane z rozwojem przeróżnych chorób. Głównie jakieś autoimmunologiczne, tego typu rzeczy, również przy nowotworach i tak dalej. To są informacje, które teraz powiedziałem, są wzięte z naszego nowego kursu, który zaczęliśmy. To jest kurs ortomolekularny, czyli zajmowanie się właśnie takimi typowymi suplementami tego typu, ponieważ podjęliśmy znowu taki kurs, w końcu się udało na niego zbierać, bo jest dość drogi, także tu z tym po prostu też działamy i to jest właśnie z tego kursu, z tego szkolenia, z tej akademii po prostu są to informacje na temat glutationu, który tutaj podają. I u ludzi z wiekiem niestety, ale poziom glutationu zaczyna spadać. Dlaczego? Ponieważ nasz organizm traci możliwości wytwarzania go. Ponieważ nasz organizm go wytwarza jak gdyby sam, ale z wiekiem niestety to spada coraz bardziej. Co mamy tutaj bezpośrednie przełożenie na to, że z wiekiem rozwijają się choroby neurodegradacyjne, ponieważ poziom glutationu zaczyna spadać. Kiedy nie będziemy go dostarczać, to niestety, ale będziemy mieli problemy. Ponieważ glutation też jest bezpośrednio odpowiedzialny za to, że hamuje wolne rodniki, takie bardzo agresywne, które się w organizmie wytwarzają i które właśnie bezpośrednio są odpowiedzialne na przykład za nowotwory, które się mogą w organizmie rozwijać. Dlatego tu glutation jest tak bardzo mocno ważny. Glutation również łączy się z toksynami, na przykład pestycydy rozpuszczalnymi w tłuszczach i sprawia tak, że przetwarza je, że są znowu rozpuszczalne w wodzie i dzięki temu możemy je z organizmu po prostu wydalić i się ich pozbyć. Glutation również bezpośrednio jest odpowiedzialny za funkcjonowanie naszego układu odpornościowego, żeby pracował on na najwyższym poziomie. Dlatego z rana zawsze sobie biorę glutation. Po południu korzystam z Narum Fast, z tego tutaj. Dlaczego z tego korzystam? Ponieważ to jest odbudowa jelit. Nasze jelita trzeba przede wszystkim naprawiać, ponieważ my w ciągu dnia, kiedy jemy jakiekolwiek różne rzeczy, na wszystkim dzisiaj są konserwanty praktycznie w środku, nawet i na owocach. Jeżeli dobrze ich nie wymyjecie, położycie gdzieś, obierzecie ze skórki, nie umyjecie rąk po obieraniu z tej skórki, dotkniecie tych owoców, te konserwanty już macie na owocach. Czy położycie je w to samo miejsce, gdzie leżały wcześniej, gdzie były nieobrane. Już to macie. Niektóre sklepy kiedyś miały u góry powieszone tabliczki, tylko trzeba by głowę do góry podnieść, to można było zobaczyć i było wypisane, jakie konserwanty są na tych owocach użyte. Widziałem to na własne oczy. I wtedy bardzo się zdziwiłem, że coś takiego było, no tylko rzeczywiście trzeba było głowę wyżej podnieść, bo to dość wysoko zawiesili, żeby nie było widać. Dużo wyżej niż cena oczywiście, ale jednak mieli to wypisane. Dodatkowo każde inne pożywienie, które jest gotowe, przetworzone, cokolwiek by to nie było, nie jest możliwe, żeby jedzenie, które mamy, zrobimy sobie, załóżmy, nie wiem, cokolwiek, ryż ugotowany, a dziś takie rzeczy kupujemy w jakichś plastikowych pojemniczkach i wystarczy to odgrzać. Przecież ten ryż na parę godzin by po prostu już drzwi by go ścisły, że tak to powiem. Więc jest tam po prostu tak nawalone konserwantów, żeby to się nie psuło. To samo się tyczy mięsa plastrowanego, wędlin i tak dalej. To wszystko jest dzisiaj tak nafaszerowane, że głowa mała konserwantami. Jeżeli my teraz spożywamy te konserwanty, to co chwilę kasujemy sobie całkowicie naszą florę bakteryjną, bo to też są bakterie w naszych jelitach. I te bakterie, te pozytywne, które tam są odpowiedzialne za to, żeby jelito było zamknięte. One wyścielają ściółkę jelita od środka, żeby toksyny, różne białka za duże nie przedostawały się do organizmu. To jest nasza naturalna ochronna bariera. Kiedy my te bakterie sami na własne życzenie sobie kosimy czymkolwiek, co tam spożywamy, a to dzisiaj prawie wszystko już ma konserwanty, no to automatycznie kosimy sobie też i tą florę bakteryjną. Czy to samo jak i z płynem do mycia naczyń, o którym też wspominałem. Nie wiem, ile razy byście nie mieli, nie wymyjecie go nigdy w życiu do końca. A on też niszczy bakterie jelitowe.
Wystarczy, że zjecie z takiego talerzu, który tym był umyty, do widzenia, bakterie poszły i już ich nie ma. A w to miejsce przychodzą oczywiście patogenne bakterie, które, no jakże to jeszcze bardziej zatruwają nasz organizm, zamiast nam pomagać. Dlatego ja korzystam z tego po południu. Dlatego mówię, to nie jest tak, jak to producenci zalecają, ponieważ ja to sobie sam tak zoptymalizowałem, żeby to było idealne. Czyli rano to, po południu to. Po to, żeby uzupełniać tą florę bakteryjną w jelitach. Żeby to po prostu całkowicie wszystko pięknie funkcjonowało. Wieczorem natomiast korzystam z kwasu fulwowego. O tym też film tutaj będziecie mieli. Też zalinkowany, jest bardzo szeroki film o tym zrobiony, gdzie naprawdę dokładnie Wam to tłumaczyłem, jak to działa. Kwas fulwowy jest to produkt całkowicie naturalny, który jest wytwarzany z pewnych rodzajów ziem humusowych głównie, ponieważ wiecie, ziemia to jest jak gdyby filtr. Woda, która spada z góry, jest filtrowana przez ziemię i wchodzi do podziemnych żył wodnych i dzięki tym żył wodnom mamy tą wodę gdzieś tam w podziemnych zbiornikach, ona gdzieś tam się zbiera, gdzieś sobie krąży, w niektórych żyłach wodnych stawiamy studnie, gdzie też się to ładnie zbiera. To jest woda, która została przefiltrowana przez po prostu ta, która spadła z deszczu, no i mamy to w tych podziemnych żyłach wodnych, to są podkłady wody, które po prostu w ziemi są. Jednak niestety przez to, że mamy nawozy, nie wiadomo co jeszcze, że tak ładnie pryskamy sobie po tych polach, no to mamy w tej wodzie też już i wszystko, co u góry żeśmy wrzucili, bo to już nie da rady tego przefiltrować ziemia, tego jest po prostu za dużo tych ilości. I tutaj z tych ziem humusowych robi się taki koncentrat, taki mocniejszy po prostu, nie, że to tylko tak se przeleci przez to, tylko tak skoncentrowane to jest bardzo mocno, żeby to mogło właśnie pomagać tutaj i oczyszczać też nasz organizm. Kwas fulwowy dzięki temu, że jest tą naturalną rzeczą dla naszego organizmu, bardzo ładnie tutaj działa. Wchodzi do wszystkich komórek, do środka w naszym ciele i wynosi stamtąd jak gdyby te wszystkie zaległe śmieci, które nie są w stanie nasze komórki już same wydalić. Głównie metale ciężkie, które się tam osadzają. Bardzo fajnie, bo działa też na glifosat, tak? Na to też działa, pomaga to usuwać z organizmu, także tego też się możemy tym pozbyć z naszego organizmu. A to niestety jest wszechobecny. Jest i w jedzeniu, i w wodzie, i w napojach, praktycznie, że wszędzie. W Niemczech też robiono badania. Okazało się, że wiecie, to co panowie tak lubią, takie żółte z pijaną na 2 palce. Wszędzie jest glifosat, w każdym jednym. Także no, powodzenia z piciem tego, ponieważ no nie wygląda to zbyt dobrze w tym momencie. Także pomaga to też również bardzo ładnie usuwać z naszego organizmu. Kwas fulwowy ma w sobie jeszcze to, że bardzo ładnie tutaj hamuje na przykład alergię, ponieważ hamuje histaminę, czyli wyrzut histaminy, i również ma to bezpośredni związek z chorobami autoimmunologicznymi, ponieważ bardzo często mamy za dużo histaminy i to po prostu jak gdyby no, prowokuje nasz organizm do działania i występują też choroby autoimmunologiczne, szczególnie skórne. Ma też bezpośredni wpływ na układ odpornościowy, właśnie kwas fulwowy, dzięki czemu również potrafi w komórki typu T ingerować, które są też odpowiedzialne za autoimmunologię i hamować je. Dzięki temu objawy chorób autoimmunologicznych bardzo mocno maleją, dzięki właśnie kwasu fulwowemu. Kwas fulwowy potrafi również usuwać antypriony. To są białka w organizmie, które po prostu źle się jak gdyby rozwinęły. One są jakby źle sklapnięte, tak to po prostu prosto powiem. I te białka niestety, ale bezpośrednio przyczyniają się do później chorób neurodegradacyjnych, czyli na przykład Alzheimer, tego typu rzeczy. Kwas fulwowy potrafi te białka z organizmu też usuwać tutaj. Także nie tylko i wyłącznie metale ciężkie, ale również właśnie i tego typu białka potrafi z organizmu wyrzucić. Robiono również studia tutaj, podwójnie randomizowane z próbą placebo, gdzie używano właśnie kwasu fulwowego, czy już takie dobre, porządne badania. I tutaj grupa była mężczyzn 45 do 55 lat,
którzy sobie stosowali kwas fulwowy i grupa placebo też była. I zauważono u tej grupy właśnie, która przyjmowała rzeczywiście kwas fulwowy, bardzo znaczny przyrost testosteronu u mężczyzn. Także na to również wpływa, że po prostu podnosi się poziom testosteronu, gdzie u grupy placebo tego nie zauważono. Wykazuje również właściwości przeciwzapalne, ponieważ hamuje zapalenia w naszym organizmie, jakiegokolwiek pochodzenia one by były, także ma na to również bezpośrednio bardzo fajny wpływ w tym wszystkim. Wielu ludzi polecało go też na taką pewną rzecz, która była nam podawana jakieś tam parę lat temu i wiecie, później tam to wchodziło, to też w hamulcach było do znalezienia w organizmie. Także no, takie coś, byście tam mniej więcej kojarzycie między wierszami, o co mi chodzi. Coś mnie tu zaspędziało, sorry. Także no, to też zauważono, że to potrafiło wyrzucać takiego typu syfy po prostu z organizmu i na to też kwas fulwowy był polecany. Także miejcie to też na uwadze, bo takie pytania mi wchodziły bardzo często na skrzynkę mailową w tym czasie, ale na ten moment nie znałem odpowiedzi na to. Później mi się gdzieś takie rzeczy nawinęły do ręki, więc mogę je też przekazać w tym wszystkim. Także takie coś robię ja. Wy możecie zrobić też inaczej, możecie zrobić tak, tutaj producenci tego zalecają. Ja, tak jak wam mówię, biorę to rano, to po południu, to wieczorem, przed spaniem biorę to. Tak, żeby nie było, tak to mniej więcej u mnie wygląda. Co do fastu, fast wyrzuca też i negatywne bakterie z organizmu i pomaga je zastąpić właśnie tymi pozytywnymi i kwas fulwowy również ma wpływ na negatywne bakterie w naszym organizmie, ponieważ też je usuwa i wyrzuca. Co do kwasu fulwowego, ostatnio znalazłem też jeszcze bardzo fajne zastosowanie zewnętrzne. Bierze się kwas fulwowy, 5 ml, 95 ml wody, rozcieńcza się to i zewnętrznie smarują ludzie po prostu na egzemy, łuszczyce, tego typu rzeczy. Również ponoć bardzo fajne efekty. Niektórzy dodają nawet do kąpieli sobie też jedną taką miareczkę, gdzieś 25 ml do kąpieli. W termalnych kąpielach też znajdowało to już zastosowanie i z bardzo fajnymi efektami na problemy skórne tutaj było. Także pamiętajcie, u góry tutaj z prawej strony macie filmy zalinkowane, tam cała lista będzie tych wszystkich filmów, o których tutaj mówiłem, ponieważ w tamtych filmach przekazywałem wam jeszcze więcej, tutaj macie teraz tak w skrócie tylko te informacje. Z tego ta pani w sklepie zrobiła wam zestaw cały, że możecie to kupić za jednym razem sobie w zestawie. Link do tego zestawu będziecie mieli w opisie tego filmu, jak i też hasło rabatowe też tam znajdziecie, dzięki czemu będzie to jeszcze można taniej sobie zakupić. Także wszystko macie w opisie tego filmu. Co do pasożytów, ten zestaw też wam zalinkuję w opisie tego filmu. No i to by było tyle. Dbajcie o siebie, żeby też w ten okres świąteczny wyjść z czystym organizmem. Jak już pozbyliśmy się pasożytów, to idźmy po prostu za ciosem i pozbądźmy się jeszcze też i metali ciężkich, żeby nasz organizm mógł te święta sobie oddychnąć, jak to się mówi. Także tyle na dziś. Trzymajcie się.